faktur w Stanach Zjednoczonych, które pokazują prawdę o ataku na polskość realizowanego przez Donalda Tuska. Joanna Miziołek, pani redaktor, pisze: w Polsce nastąpił pewien przełom w 2016 roku, kiedy w uchwale sejmowej utworzyliśmy 11 lipca w rocznicę rzezi wołyńskiej Święto Narodowe. Po raz pierwszy od tamtego dramatycznego wydarzenia udało się doprowadzić, to chyba nie jest ten tweet, którym miał być, ale wracamy do rozmowy. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj postaram się w miarę krótko podsumować tą całą smutną historię tej pani Basi. No jak wiecie, pisowcy rozpętali całą burzę, całą kampanię oszczerstw, pomówień, oskarżeń. Ja Wam powiem tak, historia związana z PiS-em nauczyła już przynajmniej mnie, że każdy gest dobrej woli oni uznają za słabość, a każde ustępstwo za uległość. A słabość i uległość zawsze, za każdym razem bezwzględnie wykorzystują. I tutaj nie ma miejsca na dialogi, kompromis z pisowcami, na jakąś kurtuazję, dobór słów. Jedyny język, jaki oni rozumieją, to jest język siły, czyli taki, jaki oni używają. Bo w sumie chyba tylko taki język rozumieją i szanują. Z nimi jest niestety oko za oko, no jakby na to nie patrzeć. I tu nie ma co się z pisowcami bawić, pieścić, starać się dobierać słowa. Po prostu trzeba o nich, na ich temat i do nich walić prosto z mostu. I jeszcze jedno, to, że ta pisowska mafia atakuje polską prokuraturę i prokurator Wrzosek, powiem Wam, że niespecjalnie mnie w sumie dziwi. Dziwią mnie natomiast ataki dziennikarzy i tutaj wszystkich mediów. Nikt w programie nie pyta o ostatnie spotkanie u mściwego Jarka. Bodnar i Wrzosek stali się podejrzani dlatego, że wykonują uczciwie swoją pracę. No i taki znów szerzy się symetryzm. Ktoś tu chyba, tak naprawdę bardzo tęskni za prokuraturą Ziobry. Wielu dziennikarzy ma, wyjątkowo krótką i wyborczą pamięć. Ja bym chciał zadać tak publicznie, otwarcie inne pytanie. Chyba nawet w poprzednim materiale je zadawałem, ale komu na rękę była śmierć pani Basi? Jeśli telewizja Respublika bez żenady posądziła dzisiejszą władzę o jej śmierć, to tak samo bez żadnej żenady, z czystym sumieniem mogę zapytać, co pani Basia wiedziała, że umarła parę godzin po rozmowie telefonicznej z Kaczyńskim. Bo skoro Kaczyński w wywiadzie telewizyjnym przyznał, że rozmawiał z Barbarą Skrzypek po przesłuchaniu, to powiem Wam, to jest w pewnym sensie jakieś tam urocze. Skoro już oskarżam panią prokurator Wrzosek o zabicie świadka, to może postawmy też tezę, że pani Barbara nie wytrzymała stresu po rozmowie z mafiozem z Żoliborza. I też nie jest żadną tajemnicą, że przesłuchanie pani Skrzypek trwało 4 godziny z jakąś tam przerwą. Niszczenie i szczucie na przykład pani prokurator Wrzosek trwa już kilka lat, dzień w dzień z użyciem całej sfory wściekłych pisowskich hije, całego aparatu pisowskiej propagandy, wszelkich kanałów informacyjnych. I ja powiem Wam, że podziwiam panią Ewę na pochybel tym pisowskim kłamcom. I tutaj też chciałbym coś przypomnieć. Tym wszystkim hipokrytom zaniepokojonym, że świadek przesłuchiwany był bez pełnomocnika, to przypomnę, że gdy Radzik i Lasota przesłuchiwali sędziego Igora Tuleję,
uprzedzając go o możliwości odpowiedzialności karnej, pełnomocnika Igora Tulei wyrzucili z przesłuchania, ale to nie wszystko. Prokuratura Ziobry przesłuchiwała też jako świadka pana Briffelengra, pewnie przekręciłem, przepraszam, przez 10 godzin. W pokoju obok było 3 urzędników Urzędu Skarbowego. I nakładali na tego właśnie pana jakieś tam kary, by go nastraszyć. Tak działała właśnie prokuratura Ziobry. No ale cóż, czemu nie dopuścili tego pełnomocnika Skrzypek? Bo ten pełnomocnik jest też pełnomocnikiem Kaczyńskiego. No, taki lekki konflikt interesów, ale to nie wszystko. O tym pisowcy pewnie też już zapomnieli, że panią Annę Kryńską wykorzystano, chorującą na serce kobietę, do spotu PiS. Nie patrzyli na to, że ta kobieta jest chora, no ciężko chora. Dla dramatyzmu spotu filmowego w starym mieszkaniu, z którego ją wyrzucono. Tutaj świadkowie mówili, że była wstrząśnięta widokiem ruiny. Pani zasłabła, gdy włączono nagrania. Karetka odwiozła ją do szpitala, gdzie zmarła. Pisowcy, rzecz jasna, zamietli to pod dywan, ale to nikt inny jak pisowcy doprowadzili tą panią do śmierci. W dosłownym znaczeniu tego słowa. Bo tak powiedziałem, nikt inny, ale PiS wykorzystał właśnie Annę Kryńską, chorującą na serce, do swojego spotu wyborczego Patryka Jakiego. By podnieść dramatyzm materiału, znaleźli ją i kręcili to w jej starym mieszkaniu, z którego ją wyrzucono. No, tak jak wspomniałem, świadkowie mówili, że była wstrząśnięta widokiem tej ruiny. Anna Kryńska zasłabła, tak jak powiedziałem, gdy zakończono nagrywanie, karetka odwiozła ją do szpitala, gdzie niestety zmarła. PiS to wszystko zamiótł pod dywan, bo wtedy rządzili. Później media to wyciągnęły, ale generalnie sprawa utonęła w gąszczu afer PiS. No ale teraz PiS po tej sprawie twierdzi, że Barbara Skrzypek zmarła z powodu przesłuchania w prokuraturze. No i winna za to jest pani prokurator Wrzosek. No powiem wam, się w głowie nie mieści. Tą panią te sukinsyny z PiS-u dla własnej propagandy doprowadzili do śmierci i zamietli to pod dywan. Ale tak działa mafia pisowska. Zresztą ofiar tej pisowskiej mafii, tych wyrachowanych sukinsynów, którzy żywią się, można powiedzieć, trupim jadem, którzy potrafią tylko tańczyć na trumnach swoich ofiar, jest więcej. Tutaj wam wrzucę filmik, przykład, o którym też większość Polaków generalnie już zapomniała. Ale skoro włożyli kij w mrowisko, to niech ponoszą tego konsekwencje. Zobaczcie. Gdyby nie to, że dzisiaj świat widzi to wszystko, co się dzieje w Polsce, widzi to Unia, której jesteśmy członkiem, to jestem przekonany, że Kaczyński Jarosław dyktaturę dawno wprowadziłby w Polsce. Myśleli, że im wszystko wolno i że ten słynny TKM to będzie można teraz wdrożyć w życie i wszystkich mieć głęboko gdzieś. Co nam prawo, co nam sądy, co nam trybunały, co nam instytucje międzynarodowe. My jesteśmy pany, my PiS, rządzimy i koniec. Jeżeli ktoś jest przeciw nam, to nie jest z nami i trzeba go zniszczyć. I zasada dajcie człowieka, a paragraf znajdziemy, zaczęła obowiązywać w Polsce 2 lata temu. A może wypadałoby przypomnieć tą
wszędzie znaną babcię Kasię, kontrowersyjną babcię Kasię, no nie da się ukryć, którą kobieta też starsza, schorowana, którą zatrzymano i przewieziono gdzieś pod Warszawę na komisariat. Przesłuchiwano ją do nocy i wypuszczono ją po północy, niech sobie radzi. Oczywiście o tym pisowcy już zapomnieli. Gdy ta babcia Kasia wyszła z tego komisariatu, ona nawet nie wiedziała, gdzie jest. Ale były zebrania, były protesty, było oburzenie? Nie, no skąd? PiS mógł. PiS mógł pałować kobiety pałkami teleskopowymi, mógł łamać ręce w sukach, mógł gazować kobiety, mógł gazować posłanki. PiS mógł wszystko. Teraz, gdy po rozmowie z Kaczyńskim pani Barbara zmarła, oni próbują to zrzucić na panią prokurator i opozycję. Jak to inaczej nazwać? Ja już nawet nie wspomnę o esesmańskich przesłuchaniach Ziobry, gdzie wiele godzin przesłuchiwano na sali sądowej człowieka na łóżku szpitalnym lub rodzącą kobietę. Oni mówią o białoruskich standardach, niech oni popatrzą na siebie. A może wypadałoby zadać pytanie tym pislamskim hienom, którzy żywią się trupim jadem, bo chyba tak to można nazwać, jak to było z panią Blidą. Takie otwarte pytanko, może ktoś odpowie. Albo gdzie było wasze oburzenie, gdy właśnie sędzior Igor Tuleja był przesłuchiwany bez pełnomocnika, którego wyrzucili prokuratorzy Ziobry? Nie chodzi wam o praworządność, chodzi o to, że ktoś wreszcie patrzy wam na ręce. Zresztą, moi drodzy, posłuchajcie starszego nagrania, ale posłuchajcie Renaty Beger. Jak działa PiS, jak działał PiS i jak działa dzisiaj. Powiem wam, że tak naprawdę nic się tu nie zmieniło. Bo tak to już jest w tym pisowskim świecie, że jedni się wieszają, inni skaczą z okien, trzeci umierają nagle, a rodzina nie chce poznać przyczyn zgonu, szybciutko do zakładu pogrzebowego. A i zapomniałem, że kolejni się kremują w Albanii, gdzie nie ma pieców kremacyjnych. No, taki pisowski świat alternatywny, ale posłuchajcie Renaty Beger i zaraz przejdę dalej. Deponował te dokumenty w jednym miejscu i ten człowiek, który u niego też były zdeponowane te dokumenty, nie żyje. 4 osoby zginęły. Co miesiąc jedna osoba, na końcu Andrzej Leper. Nikt mi nie wmówi, że to było samobójstwo. Ja Andrzeja Lepera bardzo dobrze znałam. W różnych sytuacjach byliśmy, w różnych sytuacjach go widziałam. I w żadnym wypadku nie powiem, że popełnił samobójstwo. To był człowiek bardzo, bardzo wierzący i nigdy nie dopuściłby się do takiej rzeczy. On zawsze widział, że po deszczu będzie słońce. Czy pani nie obawiała się, że będzie następna w kolejce? Tak, A dzisiaj? dlatego się wyciszyłam. Nie mówi pani wszystkiego, co pani wie? Nie, nie mówię. Kogo się pani boi? Tych, którzy mnie ostrzegali, A co pani mówili, żeby pani żebym nie Chciała? pisała książki. zabronili pani napisać książkę? Tak. A co pani chciała w tej książce napisać? Wszystko, co wiem, Ale ale już zapomniałam. już pani zapomniała. Tak. Czyli ciągle pani się boi. Tak. A co w tej książce mogło być? Coś, co byłoby dla kogoś niebezpieczne? Zmieńmy temat. Nie chce pani o tym mówić. Jak doskonale wiecie, odbyła się sekcja zwłok pani Barbary. Przyczyną śmierci zawał, ale wcześniej ten musiał wszystkich oponentów opluć, obsrać, obrzygać, tak na wszelki wypadek. Mówię tu o pisowcach. Teraz pluli przez te wszystkie dni na opozycję, na prokurator Wrzosek, ale
Tak jak mówiłem, pisowcy byli ślepi i głusi, że ta pani z bardzo dużą wiedzą zeszła 3 dni po zeznaniach w prokuraturze i 4 godziny po zeznaniach przed prezesem Kaczyńskim. Od środy do soboty, to znaczy przez te 4 dni, było cicho, cichutko. Republika i PiS siedzieli cicho, nic nie mówili, że pani Basia była torturowana albo że źle się poczuła podczas przesłuchania, że prokurator Wrzosek ją gnębiła, znęcała się nad nią psychicznie i tym podobne. Była cisza, kompletna cisza, nic. Przecież, no, niech ktoś mi powie, że cokolwiek w pisowskich mediach wspominali. Nic. No, ale jak wiecie, odbyła się sekcja zwłok, upublicznili zeznania pani Barbary i pisowcy teraz nagle lament, nagle wielkie skamlanie. I wiecie, co mnie jeszcze ciekawi? Że nikt nie zgłaszał żadnych uwag w sprawie przesłuchania przez środę, czwartek i piątek. Ani świadek, ani adwokat, który dopiero po śmierci wydał oświadczenie. Teraz Kaczyński codziennie oskarża, odkąd dowiedział się treści zeznania. Od razu, nawet jeszcze zanim prokuratura upubliczniła te zeznania, Kaczyński już stwierdził, że są sfałszowane. A co do tego wpisu, tego knura z Sakiewicza, to powiem wam tak. Jestem już tak stary, że pamiętam tego typa, jak przekonywał, że należy ignorować protesty rodzin ekshumowanych ofiar katastrofy smoleńskiej. No ale to robili Kaczyńscy, Macierewicz, tak że było można. Teraz prokuratura, jak zrobiła sekcję zwłok pani Barbary, jest wielkie skamlanie, bo wyszło na to, że przesłuchanie jej w prokuraturze nie było przyczyną jej śmierci. Ja wam powiem, że prokuratura też powinna zainteresować się jeszcze czymś innym. Lekarz nie wyjaśnił, dlaczego, łamiąc prawo, nie wezwał policji, określając jako nieznane przyczyny zgonu, a dokumenty medyczne pani Barbary zniknęły. Kaczyński, przypominam, rozmawiał z nią ostatni. Według mnie prokuratura powinna też sprawdzić, dlaczego nie wezwano przez tyle dni ratowników medycznych. Czyżby ktoś zabronił? No, myślę, że tak to się działo. Dlaczego sam prezes nie wezwał pogotowia do umierającej przez 3 dni kobiety? No, przecież jak stwierdził, była roztrzęsiona, wiedział, że ciężko choruje. Czemu po przesłuchaniu tej pani nie wezwał do niej pogotowia? Czemu nikt przez te 3 dni nie wezwał do niej ratowników pogotowia? No, można powiedzieć, co za znieczulica, prawda? I można by powiedzieć, że śmierć teoretycznie zamyka wszelkie dyskusje na tym US-padole, ale nie w przypadku kogoś takiego jak Barbara Skrzypek. Słynna pani Basia, osobista asystentka opiekunka, a pani od spraw wszelakich tego drabinkowego Fullera. Jej śmierć ogłosił, jak wiecie, sam wódz. Barbara została wezwana na przesłuchanie przez prokurator Wrzosek w sprawie, która jest zupełnie wyssana z palcem. Chodzi o 2 wieże i łapówkę dla byłego księdza wymuszona przez Kaczafiego. W zamian za podpis pod dokumentem. Oczywiście głównym odpowiedzialnym jest nie kto inny jak Tusk, a szczególną rolę odgrywa tutaj Giertych, bo jak to powiedział, ona bardzo się tym zdenerwowała. W telewizji za rubliki cały czas od soboty buduje się narrację, jakoby śmierć nastąpiła wskutek przesłuchania.
Tylko te dwa zdarzenia dzielą, tak jak wspomniałem, 3-4 dni. Zapewne każde przesłuchanie, choćby trwało 5 godzin, jest wyzwaniem. Żeśmy się stykali od początku lat 90. Można szafę Lesiaka i Państwo może nie pamiętają, są za młodzi. Pamiętają Państwo. Ale no ja to pamiętam i nawet jeżeli była jaka w tych sprawach nie była wzywana do sądu. Moi drodzy, staram się to skrócić, ścisnąć. Powiedzcie mi, na tym zdjęciu widzicie Kaczafiego z 16, czyli z niedzieli, dzień po śmierci pani Barbary. Sądząc po tym zdjęciu, patrząc na to zdjęcie, powiedzcie mi, czy tak wygląda człowiek wstrząśnięty śmiercią jednej z najbliższej mu osoby? Dla mnie Kaczyński, podniecony jak zawsze, gdy widzi śmierć, na której może coś pożreć. Powiem wam, dla mnie to jest taka obmierzła kreatura, architekt tej całej piramidy zła. Generalnie rzecz biorąc, od 15 marca Kaczyński, ta cała wierchuszka, zbija polityczny kapitał na śmierci najbliższych. Konferencja prasowa nie tylko to potwierdza, że ten człowiek nie zna żadnych granic w kłamstwie, manipulacji, po prostu żeruje można powiedzieć, na trumnie najbliższej osoby. Jest jak ta hiena, taka cmentarna, która żywi się trupim jadem. Zresztą zobaczcie sami nagranie właśnie z 16 marca, czyli dzień po tym, jak niby był zdruzgotany śmiercią pani Barbary. Karol Nawrocki to nie jest dobry dlatego, że jest wyższy od pana Nawrockiego. Przepraszam, Trzaskowskiego, bo od Nawrockiego nie jest wyższy, jest taki sam. Powiem tak, ta pani Barbara przecież była świadkiem i tyle. Nawet nie była podejrzana czy oskarżona. Też jest faktem, że zaraz po spotkaniu pani Barbara opowiedziała Jarkowi co i jak, i jakby coś było nie tak, to od razu by przecież te pisowskie hieny hejterskie ruszyłyby do ataku na Wrzosek i Bodnara i Tuska. Nie po 3 dniach. Nagle po jej śmierci zaatakowali, bo wyczuli, że na tym, powiem brzydko, trupie można zbić jakiś kapitał polityczny. A trup nie zaprzeczy ich narracji. Dla mnie to są pieprzone hieny cmentarne, żerujące na najniższych instynktach. Są po prostu gnoje pierdolone. Kaczyński, moi drodzy, każe nam wierzyć, że przyczyną zawału w sobotę było 4-godzinne przesłuchanie w środę kobiety, którą, jak sam przyznał, trzymał w pracy po 12 godzin mimo krwotoków z nosa. Jednocześnie nic nie chce powiedzieć, kiedy i jak długo, o czym rozmawiał z panią Barbarą. I czy zdenerwował się na wieś o tym, że powiedziała, to, co powiedziała podczas zeznań, które zostały upublicznione, a wiadomo, jak Kaczyński reaguje na coś, co nie jest mu na rękę. Ale wiecie, co w tym wszystkim jest takiego odrażającego z ich strony? Są w sumie 2 sprawy. Pierwsza to, że Skrzypek była im całkowicie obojętna i zauważyli ją dopiero po jej śmierci. Tak jak powiedziałem, przez te dni nie zainteresowali się jej stanem zdrowia, nie wezwali lekarza. Cisza.
Mieli ją totalnie w dupie, nie zależało im na jej zdrowiu, kłopotach z nim związane. A druga sprawa to już taki książkowy przykład tańca, no nie do końca na zamkniętej trumnie. W jaki do kurwy nędzy sposób miała przeczytać artykuł Czuchnowskiego, bo o tym też mówili 16 marca, skoro zmarła 15 marca w godzinach porannych. Bo tam już też redaktora Czuchnowskiego w to mieszali, że ona też mogło się przyczynić do jej śmierci artykuł Czuchnowskiego, który ukazał się 16 marca. To, że z siebie robią kompletnych kretynów, a nawet ten ich głupkowato-mądry elektorat widzi, jak z logiki robicie po prostu kurwiszona, bo nie wiem, nawet nie wiem, jak to określić. I jeszcze raz tu podkreślę, interes w śmierci świadka miał nie kto inny jak tylko Kaczyński. I idąc tokiem, w cudzysłowie, myślenia, to można powiedzieć, że pani Barbara zmarła po spotkaniu z Kaczyńskim, bo Kaczyński sam przyznał, że rozmawiał z nią po tym przesłuchaniu. Kaczyński mówi, że ją zamordowano. Powiem tak, będziemy mieli kolejną miesięcznicę, niezły odlot, Orwell, nie wiem, lot nad kukułczym gniazdem w jednym wydaniu. Szkoda, że przy okazji śmierci, ale PiS przyzwyczaił nas, że wykorzystuje każdą okazję do robienia brudnej polityki po to po prostu, bo to jest po prostu taka patologia tego kraju. Poseł Kandyba. Zacznę od kondolencji oczywiście dla rodziny. Natomiast ja uważam, że mimo, że pan prezes Kaczyński mnie skarży gdziekolwiek uważa, to, że teza, że przesłuchanie miało wpływ na to, co się wydarzyło, jest równoznaczna z tezą, że pan Kaczyński swoją rozmową z panią Barbarą przyczynił się również no to już absurd, do tego. Naprawdę zrobi pan to samo, co robiliście po katastrofie smoleńskiej. No to już jest po prostu skandal. Czy chce pan powiedzieć, że oczywiście, przedstawia pan tezę, że ta rozmowa z prezesem Kaczyńskim mogła też się przyczynić jest pan do po tej prostu sprawy. bezczelny. Okej, jestem bezczelny, ale tak naprawdę to, co pan prezes Kaczyński wczoraj powiedział, to równoznacznie można powiedzieć to drugie. Że możliwe, że pani Barbara powiedziała rzeczy, które nie były wygodne panu Kaczyńskiego. Oczywiście ja tworzę teraz, a tworzę tak, jak wy tworzycie. I być Ale to może tutaj różnica jest taka, powiedział przepraszam. coś, co mogło zdenerwować panią Barbarę. Różnica Ja jest uważam, że taka- te tezy są równoznaczne. Moi drodzy, faktem jest, zmarła Barbara Skrzypek. Zmarła kobieta, matka, żona, przyjaciółka. Zmarła sekretarka generała stanu wojennego, urzędniczka. Po 1989 roku strażniczka Kaczyńskiego. Trwała na tym stanowisku przez 30 lat. Znała wszystkie tajemnice Nowogrodzkiej. To przez nią przechodziło wszystko. Nazwiska, decyzje, pieniądze, sekrety. W środę została przesłuchana przez prokurator Ewę Wrzodek w sprawie 2 wież, a w piątek wieczorem została przesłuchana przez Kaczyńskiego. I jak to PiS i Kaczyński mają w zwyczaju, zaczęli taniec nad trumną. Już zaczęli grać śmiercią. Kobieta zmarła w sobotę, przesłuchanie było w środę. Nie ma to jednak żadnego znaczenia. Mówią, że starsza była, a przesłuchanie to stres i ten stres ją zabił. I czego tutaj, moi drodzy lewacy, nie rozumiecie? Należy słuchać prezesa, bo na śmierci kto jak kto, ale on zna się najlepiej. A połączenie polityki z tą okrutną damą to dla niego po prostu bułka z masłem. Ta okrutna dama to oczywiście śmierć. Prezes to niezaprzeczalnie mistrz w dziedzinie budowania polityki na trumnach.
Pani Barbara miała 66 lat i śmierć w tym wieku raczej nagłym zjawiskiem nie jest. No ale co ja tam mogę wiedzieć? Wszyscy, którzy, nie wiem, piszą na Xie czy na Facebooku takie posty, nie wiem, jak moje wypowiedzi, czy zgadzają się z moimi wypowiedziami, są szmatami tuskowymi. Hejt leje się ogromny, bo o zmarłych albo się mówi dobrze, albo wcale. Podobno taka nasza kultura, no cóż mogę powiedzieć, pokój jej duszy. Kaczyński oskarża prokuraturę o to, że sfałszowała protokół zeznań świętej pamięci Barbary Skrzypek. Ja może mu zadam tu publiczne pytanie, czy rozmawiał z Barbarą Skrzypek po przesłuchaniu i czy powiedziała mu o treści swoich zeznań, no bo skoro uznał, że są sfałszowane, to musiał wiedzieć, prawda? No i tak mówiłem, nie jest też tajemnicą, że już te smoleńskie hieny cmentarne z PiS-u i z telewizji za rubliki w sposób wyjątkowo obrzydliwy wykorzystują śmierć Barbary Skrzypek do takich agresywnych i putinowskich ataków na rząd Donalda Tuska. Do tego przyłączył się też nasz niezłomny rezydent Duda, ale o tym za chwilkę. Tutaj w sposób skandaliczny połączyli śmierć współpracownicy Kaczyńskiego z jej środowym przesłuchaniem w prokuraturze w sprawie 2 wież srebrnej, opowiadając, naświetlając to jako jakieś tam potężne tortury. Padły obrzydliwe, takie propagandowe, skandaliczne brednie o przesłuchaniu przez reżim Tuska i bodnarowców, a chory z nienawiści Kaczyński był w sobotni wieczór w studiu, jak wiecie, za rubliki, wylewając nienawistne żale w stronę rządu Tuska, winiąc go za śmierć swojej współpracownicy. Powiem wam, że czasami to jest po prostu brak słów. Takie typowo pisowski taniec na trumnach tych hien cmentarnych i kolejny przejaw robienia przez PiS polityki na czyjejś śmierci, na czyjejś tragedii. Pisowcy po raz kolejny udowadniają, że za nic mają szacunek do zmarłych i chcą zbijać polityczny kapitał na ludzkich tragediach. Żegnamy Barbarę Skrzypek, która zmarła dziś po wielogodzinnym przesłuchaniu przez prokuraturę. To jest dosłowny cytat z pracownicy, funkcjonariuszki Republiki z wiadomości wieczornych. To samo było na ich paskach. Mira w sobotę. Co się dzieje 20 minut po komunikacie wczoraj, że zmarła? Otóż politycy PiS-u i telewizja oczywiście zaprzyjaźniona sugeruje na pasku, że zmarła po 5-godzinnym przesłuchaniu. Po 5-godzinnym przesłuchaniu. Ktoś, kto nie zna sprawy, pomyśli, że zmarła może w prokuraturze, albo jak wyszła z tej prokuratury. A to było 3 dni później. Nie ma żadnego związku przesłuchanie ze śmiercią. I to, co pan robi, panie Horała, to jest obrzydliwe. Ja tego nie mogę już słuchać od wczoraj, co wy znowu robicie. Dlatego, że pan dzisiaj znowu upadł i przebił głową dno, które stworzył Kaczyński. Państwo nie powinniście pełnić funkcji publicznej, bo wykorzystujecie śmierć po raz kolejny do kampanii wyborczej. Wczoraj, kiedy podawaliście w tej swojej telewizji informacje o śmierci, tam siedział rzecznik, szef sztabu wyborczego Nawrockiego. Tam nie było wspominek na temat pani Skrzypek. Tam było tylko i wyłącznie informacja o tym, że trzeba głosować na Nawrockiego, że to jest wina oczywiście dzisiejszej władzy i tak dalej. Ja mam nadzieję, że prokuratura dokładnie się przyjrzy tym wypowiedziom, bo jest dość wykorzystywania ludzkich tragedii na poczet kampanii wyborczej. Przypomnę jeszcze tylko, że pisowcy trzymali ludzi po kilkanaście miesięcy w aresztach śledczych bez aktów oskarżenia, zamykali kobiety do cel z mordercami lub dewiantami, żeby tylko je zmusić do pasujących im zeznań. Teraz mają czelność zabierać głos i pomawiać prokurator Wrzosek i Romana Giertycha. Taki kolejny właśnie taniec Kaczyńskiego na trumnie.
I tutaj mam pytanie, a nawet dwa, czy też macie taki dobry humor parę godzin po śmierci wam bliskiej osoby, a drugie pytanie, czy też w rozpaczy tak biegacie po wszystkich telewizjach i opowiadacie takie bzdury, jak to robił Kaczyński i co wam tutaj pokazałem. Do tego makabrycznego tańca na trumnach przyłączył się nie kto inny jak naczelny sługus Kaczyńskiego Duda. Duda powiedział, że trudno zaprzeczyć temu, że ta zapaść zdrowia, która doprowadziła do śmierci pani Skrzypek, miała miejsce kilkadziesiąt godzin po przesłuchaniu, w którym brała udział wezwana przez prokurator Wrzosek. Ja tutaj raczej bym powiedział, że prawidłowo powinno brzmieć to tak. Trudno zaprzeczyć temu, że zapaść zdrowia, która doprowadziła do śmierci pani Skrzypek, miała miejsce kilka godzin po rozmowie z Kaczyńskim. Duda w tej swojej nieskończonej mądrości oznajmił: skierowałem pismo do premiera w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. Żądam wyjaśnień. Zawsze brylował na Twitterze, a dziś go nie ma. Dosyć typowe dla niego. Sprawa ma aspekt państwowy. Wyobrażacie sobie? A ja mam wątpliwości w kwestii bezstronności Ewy Wrzosek. A ja mam pytanie, co ma premier do śmierci prywatnej osoby, która zmarła w domu? Wystosuj to pismo, śmieszny człowieczku, do Niziołka, bo on miał jako ostatni kontakt z panią Basią, a nie prokurator. Nie zawracaj dupy premierowi, ważne sprawy dzieją się na świecie. I kończąc temat tego śmiesznego człowieczka Dudy, który mówi o zaangażowaniu politycznym prokuratury. Gość, który zorganizował tą pisowską bandę bezprawia urzędniczego, komunistów i polityków, powołał na sędziów często pod osłoną nocy. Można powiedzieć, bezczelność ma swoje granice. Nie wiem, być może Duda chce wojny domowej, by odwołać wybory i dalej trwać na zgubę Polski, skłócić naród, tworzyć taki ruski chaos. To on też potrafi. Porażające dowody mam na Lepera, więc ja mówię, porażające dowody mam na Kaczyńskiego. Ma pan coś, czy tylko pan mówi, że pan ma? I niech teraz Kaczyński przedstawi te porażające dowody na Lepera i wtedy Leper przedstawi porażające dowody na Kaczyńskiego. Wiem, ale nie powiem. Słowa. Wiem, ale nie powiem. A może powiem. I to jest poważne zachowanie? Poważne, myślę, dlatego że ja panu jeszcze raz powtarzam i wszystkim telewidzom, że proszę państwa, jeżeli ja zdecyduję się na taki krok, to będzie to krok bardzo poważny w moim życiu, w mojej działalności politycznej. Ja błędu popełnić nie mogę. Moi drodzy, kończąc ten materiał i ten temat, bo nie mam zamiaru dalej tego ciągnąć, chyba, że coś naprawdę bardzo mocno kontrowersyjnego, interesującego wyskoczy, ale nie mam zamiaru rozgadywać się więcej o tych pisowskich hienach wykorzystujących do celów łajdackich polityki śmierci własnej koleżanki. To nikogo przecież nie dziwi, że w końcu taniec na trumnach pisowcy opanowali niemalże do perfekcji. Ale mam zamiar zwrócić uwagę na fakt, że za ten przekaz Ruspublika powinna tym razem odpowiedzieć, jak każdy hejter, który nawołuje do linczu prokurator Wrzosek, Tuska czy Ruspublikę za ten stek bzdur, które puszczają w tej swojej reżimówce. Dość, bo to już nie są paski, z których można się pośmiać. A jeśli paski, to dla prawników za mało, wystarczy otworzyć programy szczujni. Wystarczy poczytać na forach, co
wypisują przesiąknięci jadem i żółcią zwolennicy Kaczyńskiego. Dla mnie osobiście ten Łotr powinien za wszystko odpowiedzieć i nie powinno być taryfy ulgowej. I tak powiedziałem na początku, do nich trzeba przemawiać ich językiem. Żadnych uległości, żadnych ustępstw. I tymi słowami pozwólcie, że zakończę ten temat. Pani Barbara, jaka była, taka była. Jedni ją kochali, inni nie, a innym była obojętna, ale to był człowiek, kobieta zmarła, niech jej ziemia lekką będzie, niech spoczywa w pokoju i nie liczę na to, że pisowcy dadzą jej spoczywać w pokoju, bo to nie jest w ich zwyczaju, ale ja, tak jak powiedziałem, nie mam już zamiaru dalej ciągnąć tego tematu. Następne tematy będą zgoła już o czym innym, także na dzisiaj Wam bardzo dziękuję i cóż, do zobaczenia jak zawsze przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Tekst orzeczenia Trybunału zawierający istotne błędy lub pochodzące od niewłaściwego składu albo wydany z naruszeniem procedury nie może być publikowany do czasu usunięcia wad. No to właśnie, no to każdy by tak chciał. Znaczy każdy polityk by tak chciał, żeby sobie wybierać, które orzeczenie sądu jest dobre, które jest złe i zawsze znaleźć jakiś pretekst. Ale to oznacza, że wtedy my nie mamy trzeciej władzy, nie mamy równowagi władz. Tylko to są słowa Zbigniewa Ziobry, marzec 2016. To jest okej.